Dzień dobry. Dziś wracam w miejsce, w którym nagrałem ostatnio 2 albo nawet 3 filmy. Widzieliście w tych filmach Deusa 2 na nowym softie i widzieliście również Rutusa Versę na softie beta. Postanowiłem, myślę, że będzie to dla Was również ciekawe, pokazać Wam, jak będzie się w tym miejscu zachowywał Manticore z cewką 9-calową, bo wykrywacze Deus 2 i Versa były na cewkach 9-calowych, tak więc chciałem Wam zaprezentować działanie, jak ja to mówię, najdroższego wykrywacza na świecie, czyli Manticora, nie? Ok, no to ustawienia. Głośność pozostawię na tym samym poziomie, znaczy na maksa. Kwestia wyboru programu. To miejsce, gdzie raczej nie spodziewałbym się dobrych, drobnych celi, choć wiecie, cholera wie, jakiś na przykład złoty ząb z koronki, no to tak, to mógłby się trafić, nie? Ale takie miejsce bardziej śmieciowe, nie występują tu żadne denarki czy halerze, przynajmniej się ich nie spodziewam, nie? Pozostanę przy tym Generalu, dlatego że ten General jest wyjątkowo dobrym programem w Manticorze. Co dalej? No i Cancel. Coś tam wymyślił. Stronie do gruntu. W tym miejscu wiecie co? Ja myślę, że rozsądniejszym rozwiązaniem właśnie będzie pozostawienie go na tej zerówce, traktując to, można powiedzieć, jako fabryczne ustawienie. Recovery będzie 6. To jest dobre recovery na to miejsce. Ja nie jestem zwolennikiem używania skrajnych, jakichś bardzo szybkich. 8 jest maksymalna, ale 6 myślę, że będzie tutaj odpowiednia całkowicie. Dyskryminacja wyłączona. Co do wycinanek Pharaoh's Limits. Wygląda ona następująco. Czyli to jest moja taka wycinanka, można powiedzieć, na lepsze miejsca, nie? Na miejsca, gdzie występują drobne cele. Muszę Wam też powiedzieć, że z moich obserwacji to, jaką zrobicie sobie wycinankę, to nie ma wielkiego znaczenia. To znaczy, ta wycinanka po prostu wybacza błędy. Ja Wam kiedyś zrobię film i zaprezentuję, jak to wygląda i co się dzieje, ale nie chciałbym tutaj za bardzo wchodzić w tematy w tym dzisiejszym materiale. Myślę, że mimo wszystko pozostanę przy tym ustawieniu Custom 2 tutaj, które mam, bo mógłbym użyć takiej swojej, głównej, której używam na normalne miejsca, nie? Która jest troszeczkę bardziej wycięta, ale mimo wszystko może spróbuję tą taką bardziej, że tak powiem, wyciętą. Tu mamy żelazo mniej więcej. Ona się tutaj rysuje w tym, więc myślę, że to będzie całkiem fajne. Co do stabilizatora, to jest na poziomie 0. Mogę później spróbować pokazać go Wam na ustawieniu 1. Myślę, że wykrywacz wtedy będzie jeszcze bardziej wyciszony. Niby 2 tony, ale są multitony. Dźwięk Enchanted, czyli mój ulubiony. To wszystko, nie? Strojenie do gruntu na 0. Pierwsza sprawa. Mam tutaj kawałki żelaza, które sobie tutaj spokojnie leżą. One tutaj leżały i leżą i będą leżały pewnie zawsze. Chyba że je orka gdzieś usunie. Pokażę Wam, jak ten wykrywacz działa na tym żelazie. W ten sposób. Całkiem ciekawy rysunek. Mimo wszystko, no wiadomo, że jest to jakieś dziwactwo, dlatego że prawdopodobnie jest to dużo żelaza, ale coś bym tam przy tym dłubnął. Mimo wszystko
nie ma takiej czystej odpowiedzi, czystego, niskiego tonu nad tym żelazem. No jest to sygnał, na którym się można zastanowić. Natomiast tutaj, gdzie to żelazo jest mniejsze, na pewno będzie lepiej, nie? Jest całkowicie wycinane, jeśli wyłączyłbym podkowę. Zobaczcie, jak fantastycznie jest zamykane. Mimo że cewkę mam bliziutko. No. Bardzo, bardzo fajnie, nie? Dobra, pozostawię ten dźwięk żelaza na razie. Posłuchajcie. Przejdę się kawałek ścieżką, którą chodziłem wersą i myślę, że żelazo. Tu chyba coś będzie, wiecie? Tylko jest to, że tak powiem, przytłumione troszeczkę. Wiecie co? Ta czułość chyba jest za wysoko. Ja ją po prostu zmniejszę do 18. A nawet 15. Ciekawe, no to jest do wyciągnięcia. Dobry cel. To by trzeba kopnąć. On jest głębszy, nie? Bo jeśli bym tą czułość dał na 18, to mam znacznie lepszą odpowiedź, nie? Kolejny cel. Tu na wierzchu blaszka leży. No, żelazo widzicie, że jest cały czas obecne. Czy związki żelaza. No i tu trzeba by to po prostu się zainteresować tym, bo to może być ciekawe. O, fajny nisko przewodzący cel. Punktowy. Dosyć płytki, nie? No zobaczę, to tak z ciekawości, co tutaj to będzie. No wiadomo, jest drucik miedziany na wierzchu. No dobra, dalej, nie? To by trzeba dziubnąć. Bo mimo, że się tutaj rysują jakby dwie rzeczy, ale to warto byłoby sprawdzenia. Dobra, teraz może chwilę bez dźwięku żelaza. Niezła cisza, nie? Te takie pojedyncze gdzieś takie pierdnięcia takiego koloru, to jest spowodowane tym, że ta wycinanka jest za bardzo wycięta i fragmenty tego żelaza wychodzą mi po prostu z tej wycinanki, nie? I one dają właśnie takie piki, prawda? Po prostu nie do końca wywalone żelazo. To by trzeba sprawdzić. Dobry cel. Cel nisko przewodzący. Tu jest chyba żelazo, nie? Poczekajcie, nie, to jest jakiś korzeń, dobra, to nie.
był cel. Cel do wyciągnięcia. Nawet całkiem ciekawy. Chociaż może żelazo. Do sprawdzenia. Bardziej żelazo. Cel nisko przewodzący. Cel wybitnie nisko przewodzący. Kolejny cel kolorowy. Fajny cel, nie? Punktowa 30. Płytki. Płytki, ale go chyba nie wydłubę tutaj tą nogą. No to sobie zostanie, nie? Tutaj dotarłem do fragmentu, gdzie dobry cel. Dosyć płytki, nie? No to jest ta folia tutaj, tak. Dotarłem do fragmentu terenu, gdzie jest już to zasypienie, że tak powiem, bardzo duże. Widać pełno śmieci. Widać, to jest cel, ale kapsel na wierzchu. Przez to wykrywacz do wyciągnięcia. Bardzo fajne, nie? No, fragmenty takiej nowożytnej ceramiki, może być nawet XIX-wieczna. Do wyciągnięcia. Tu prawdopodobnie przydałaby się jeszcze mniejsza cewka niż ta 9. No dobra. Widzicie, że tu już to słychać w tym audio, że tutaj by trzeba było powiększyć tą recovery speed do 7 może nawet. Zmniejszyć jeszcze czułość. To jest do wyciągnięcia. No, tak więc pokazałem Wam, jak wygląda działanie Manticora w tym niezwykle trudnym miejscu. I co Wy na to? Jak Wam się podoba ta kultura pracy, zachowanie tego wykrywacza, identyfikacja? Jakie są tam Wasze wrażenia? Moje są bardzo dobre. No. Tak szczerze mówiąc, to wszystkie te testy, czyli testy z tego miejsca, łączy również ta sprawa, że te wykrywacze ustawione są na tak zwanym multitonie, choć w Deusie nazywają się to pełne tony, to są po prostu multitony. Dodatkowo wspólna sprawa to jest to, że użyłem cewek 9-calowych. W wersie była ona chyba nieznacznie mniejsza, po prostu tam jest troszeczkę elipsoidalna, można powiedzieć, ta cewka w wersie. Tam jest chyba 23×24, tak mi się wydaje, ale to nie ma żadnego znaczenia. Możecie sobie sami oceniać te wykrywacze, jeśli chodzi o to, jak się zachowywały tutaj w kulturę pracy. Najdroższy wykrywacz na świecie, widzicie jak działa. Działa fenomenalnie. No, kwestia Manticora, wiecie co, ja muszę Wam tak powiedzieć szczerze, że często mnie zraża do niektórych marek czy firm taka tandetna, można powiedzieć, takie tandetne
tandetna reklama, tacy po prostu naganiacze, których Minelab ma sporo. Ona stworzyła nawet sieć jakichś tych takich ludzi, którzy mają, że tak powiem, reklamować wykrywacze. A dla mnie na przykład, jako użytkownika, to działa wręcz przeciwnie, dlatego że ta nachalna i często słaba reklama psuje mi wizerunek wykrywacza. Dlatego, że ja zawsze uważałem, że jeśli produkt jest dobry, to produkt się sam obroni. Ja wam, wiecie co, takim fajnym przykładem jest no to Golden Mask 4 w starych czasach. Wtedy, gdy go jeszcze mało kto używał. Ten wykrywacz nie miał żadnego marketingu, ta firma nie miała w ogóle strony internetowej, ale mimo to ludzie ten wykrywacz odnaleźli i był wielki boom na ten wykrywacz. Bez żadnego marketingu, z prostej przyczyny, po prostu był bardzo dobry, nie? Podobnie jest również z wykrywaczem Manticore. Przecież ten wykrywacz to jest świetny wykrywacz. I niepotrzebna mu jest jakaś tandetna i żałosna reklama, bo po prostu to myślę, że dla wielu jest wręcz takie żenujące czasami. Powiem szczerze, że ostatnio zauważyłem jednak, że nawet XP firma się zaraziła właśnie tym sposobem marketingu i też tworzy jakby sieć jakichś tam, prawda, takich ludzi, którzy mają być twarzami tego wykrywacza i którzy mają tam, że tak powiem, tych ludzi tam naganiać, by kupili, nie? No, ale to jeszcze nie jest tak rozwinięte jak w Minelabie, który ma o wiele większe doświadczenie właśnie w takim sposobie sprzedaży. To mi się zawsze kojarzy, wiecie, z tymi telemarketerami, co nam sprzedają jakieś tam, nie wiem, garki ze stali kosmicznej, czy jakieś tam odkurzacze Rainbow. Pamiętacie, kiedyś były takie odkurzacze, nie? Które mogły wszystko i były najlepsze na świecie, nie? No więc wiecie, no, co wam mogę powiedzieć? To widzieliście tutaj bardzo jasno i prosto, jak ten wykrywacz działa na tych ustawieniach w tak trudnym miejscu i że ten wykrywacz po prostu działa zajebiście, tak kolokwialnie mówiąc, nie? I to po prostu działa. Kwestia testów, bo często widujecie różne testy na YouTubie, nie? I trzeba do nich podchodzić bardzo ostrożnie, bo Manticore na przykład wcale nie jest wykrywaczem, który błyszczy w jakichś klockowych testach, nie? Wręcz myślę, że tak troszeczkę nam jakby może nawet odstaje, ale to nie ma żadnego znaczenia, moi drodzy, dlatego że w naturalnym środowisku, w którym my szukamy i do którego wykrywacz został stworzony, to nie ma takiej sytuacji, że w powietrzu fruwają gwoździe i monety, nie? Nie ma takiej sytuacji, że jakieś gwoździe są na klockach, a moneta jest koło nich, prawda? Wiecie, to bardzo prosto tutaj możecie zaobserwować. Środowisko naturalne to jest pewien kompleks i zespół cech, a wy tu tylko macie monetę i gwoździa, nie? W powietrzu. Tu macie grunt, tu macie ceramikę, tu macie koks, tu macie żużel z pieca, popiół z pieca. Tu macie również żelazo, ale macie żelazo, które jest żelazem magnetycznym i żelazo, które jest niemagnetycznym, dlatego że tlenek żelaza, czyli ta rdza, ta w zupełnym pyle jest niemagnetyczna. Taka rudawa, prawda, bez płytek, po prostu tylko proszkiem, ona nie jest magnetyczna, nie? Więc macie dwa rodzaje żelaza, magnetyczne i niemagnetyczne, wykrywacz inaczej się do tego zachowuje. Tak więc i dodatkowo jeszcze dochodzi do tego mineralizacja gruntowa, która jest naturalna i mineralizacja, którą spowodował człowiek, prawda? Ale dodatkowo do tego jeszcze dochodzą sprawy metali kolorowych, czyli mikrodrobinek metali kolorowych, które również się tam znajdują. To, że wykrywacz tego nie wykrywa albo my tego nie znajdujemy, to wcale nie znaczy, że tego tutaj nie ma. Bo po prostu to jest, nie? Są te mikrokolorki, które również przeszkadzają wykrywaczowi. Więc w jaki sposób można w ogóle brać pod uwagę testy klockowe, nie? Ktoś tam mi powie, że bo one są powtarzalne. Powtarzalnym testem jest zrobienie na przykład testu wykrywacza w jednym czasie, w jednym miejscu, nie? No to wystarczy, więc cały argument tego, że testy są powtarzalne, upada, nie?
No dobra, bo tak troszeczkę odeszłem od tematu Manticora, proszę na testy, więc Manticore wcale nie jest wykrywaczem, który bryluje, że tak powiem, w testach jakichś tam klockowych, nie? Ale no, to nie ma żadnego znaczenia, bo w realiach po prostu poszukiwanie po prostu działa i on wykrywa, nie? I on znajduje i to znajdowanie jest przyjemne i to wszystko po prostu działa. Tak więc, no, widzieliście, myślę tutaj przykład tego, w jaki sposób ten wykrywacz działa w bardzo trudnym miejscu. Trzeba pamiętać, żeby z czułością w Manticorze nie przesadzać. Czułość na poziomie 15 byłaby tu również czułością bardzo dobrą i wiele celi by się tu pokazało. Paradoksalnie używanie mniejszej czułości powoduje to, że znajdujecie więcej w takim miejscu. Użycie czułości na poziomie 22-24 byłoby tutaj błędem i wielu celi byście po prostu nie znaleźli. Pozostałyby one, że tak powiem, zagłuszone. Więc używanie mniejszych czułości popłaca, ale to jest taka pewnie bariera psychologiczna dla wielu, by po prostu przejść do tych niskich ustawień mocy i wtedy zacząć znajdować, nie? No, co więcej o Manticorze? No, myślę, że sam test tutaj pokazał, jak to działa. Mnie się bardzo podoba. Mógłbym zrobić więcej, mógłbym ten wykrywacz jeszcze bardziej dopracować tutaj, jeśli chodzi o to miejsce. Także jeśli chodzi o wykrywalność tych celi, to po prostu to było tylko przejście. Prawdopodobnie gdybym się bardziej postarał, to bym po prostu powyławiał więcej celi, prawda? I wiadomo, no po prostu dobry wykrywacz, nie? Dobra, na dziś myślę to wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia.